Dobry wieczór. Więc tak, nazywam się Adam Warski. Dzięki, że przyszliście. Nie będzie slajdu o mnie, bo cała prezentacja jest w pewnym sensie o mnie. O tym trochę, jak tam zaczynałem w IT i jak kontynuuję. Gdyby były jakieś pytania, coś by się okazało ciekawe, to pytajcie. Już, Piotrek, masz jakieś pytanie? Nie, ja tylko że będziemy pytać. A, dobrze. Dobra, no to zaczynamy. No więc tak, nie wiedziałem za bardzo od czego zacząć, więc postanowiłem zacząć od początku. Tutaj rok 83 się urodziłem, jak widać to był szczyt rozwoju w Polsce, potem już było tylko gorzej. Mam też w tym swój udział oczywiście. Nie urodziłem się od razu z komputerem, aczkolwiek komputer gdzieś tam na szczęście ja miałem to szczęście, że ten komputer w domu był, więc za programowanie zabrałem się dość szybko. Robiłem taki trochę wykopalisk w moim archiwum, jaki tam najwcześniejszy swój program znajdę i to jest taki jeden z ciekawszych. To okazało się, że pisałem taki programik, kiedyś do Polski wchodził podatek VAT. Kiedyś nie było VAT-u, a potem ten VAT nagle się pojawił, no i trzeba było teraz ceny liczyć na nowo, nie? Trzeba było 22% liczyć, więc w ramach jakichś tam zajęć, jakichś tam podstawówce sąsiednie były takie zajęcia komputerowe, pisaliśmy program, który służył do liczenia ceny z VAT-em. Wydawałoby się to proste, trzeba pomnożyć 1,22, ale jak widać tutaj udało mi się napisać dłuższy program. Nawet nie wiem w sumie, jakoś to ładnie rysował. No więc to były jakieś tam takie pierwsze początki, to jest w Pascalu akurat. To było w podstawówce. Po podstawówce oczywiście poszedłem do liceum. W liceum w klasie byłem o profilu między innymi informatycznym i tam też się zajmowaliśmy programowaniem. Z kolegami, z jednym, który tutaj siedzi, ale jeszcze jest też z trzecim, którego tu akurat nie ma. Pisaliśmy sobie w liceum różne programy. Tam w ogóle to była taka ciekawostka, że nie uczyliśmy się tylko na PC-tach, ale mieliśmy też dostęp do Maców. Więc też mieliśmy już jakąś taką dosyć różnorodność w tych podejściach do programowania. Na Macach uczyliśmy się pisać w czymś takim, co się nazywało HyperCarta. To był taki w sumie język programowania, trochę wizualny, trochę nie. Bardzo fajnie się w tym pisało. To były jeszcze takie Maci przed iMaciem. Mieliśmy jednego iMaca takiego kolorowego, nie wiem czy kojarzycie. Taki pierwszy fajny Mac. To jeden stał i nauczyciel z niego korzystał. Myśmy mieli takie trochę starsze Maci. Bardzo fajne były. No ale pisaliśmy też z kolegami taki program, który służył do wydruku świadectw. To jest nasze takie szczytowe osiągnięcie w liceum, jeżeli chodzi o IT. To pisaliśmy w takim czymś, co się nazywa Delphi. Delphi korzysta z Pascala. Tutaj widać akurat jakiś kod do obsługi ogonków. To jest wieczny problem w informatyce, do dzisiaj nierozwiązany. Tutaj zresztą te ogonki się rozjechały, jak to otworzyłem w VS Code kompletnie. Tutaj widać same znaki zapytania. No, taki to programik był okienkowy, żeby tych uczniów tam jakoś sobie te oceny powprowadzać, stworzyć korespondencję seryjną, wydrukować. Mieliśmy taki wzór świadectwa, na którym to co drukowaliśmy. Ciekawe, czy mi się to uda uruchomić, tę fantastyczną animację. I takie mieliśmy już wtedy. Jakieś animozje między Windowsem i Maciem były, mimo że to było te 20 lat temu. To był nasz ekran oczekiwania na, nie wiem, pewnie generowanie jakichś danych. Więc to było w liceum. Dalej idziemy z programowaniem. Trafiłem na studia na UW. Na UW bardzo fajne studia, kierunek informatyka oczywiście. Polecam, gdyby ktoś się wybierał. Fajne dlatego, że można było naprawdę dużo różnych języków dotknąć. Raczej nie takich, których się używa tak powszechnie, a nawet zwłaszcza nie takich, czyli tak, że żadnego Pythona, Java, nic takiego nie było. Był zatem, tutaj macie z lewej strony, to jest OCaml, był Prolog, tutaj z prawej na dole. No to jest C i Assembler, był jeszcze taki język Smalltalk, też bardzo fajny, jak ktoś chce takie prawdziwe programowanie obiektowe, to w Smalltalku. Więc tam można było poznać sporo dziwnych języków, sporo różnych dziwnych podejść, które jakoś tam pewnie kształtuje myślenie. To było też sporo matmy, też jakoś pewnie to myślenie kształtuje, więc generalnie polecam sobie taki przegląd zrobić,
jeżeli was to ciekawi. Dobra, no i studia studiami. Trzeba się w końcu zabrać do roboty. No i jako taki temat przewodni prezentacji sobie wziąłem to nigdy nie mów nigdy. Bo chciałem wam tak opowiedzieć o paru takich zwrotach, których może się nie spodziewałem, albo których właśnie tak sobie myślałem, no, że nigdy nie będę robił czegoś, a potem się okazało, że jednak to robię i że jest okej. No i tutaj takim pierwszym zwrotem, to jak poszedłem do roboty jednak w końcu, ile można się uczyć. Pierwszą pracą, jaką mieliśmy, to myśmy pracowali w takiej firmie JBoss. Ona robiła, znaczy robi do dzisiaj. Wtedy to były bardzo popularne serwery aplikacyjne, czy tam się wsadzało Vara albo EARA i to działało, albo nie działało, ale na ogół działało. No więc to chyba było na 3. roku studiów. Postanowiłem, że czas jakieś praktyki zrobić, coś takiego. Wymyśliłem sobie, że pojadę do Stanów i tam będę siedział i się uczył, jak pracować jako informatyk. No więc wysłałem dużo różnych zgłoszeń w różne miejsca. Nic oczywiście nie wiedziałem o rynku, no bo skąd miałem wiedzieć? Na studiach to tam Prolog tylko i Ocaml i inne takie, no to raczej nic praktycznego. No i między innymi wysłałem do Sana, była taka firma Sana Microsystems, teraz jest Oracle. Na szczęście mnie nie przyjęli, bo teraz bym w Oraclu siedział, ale odpisali mi z JBossa. Nie miałem pojęcia, co to jest za firma. Że co prawda, no przyjechać nie mogę, ale mogę pracować zdalnie. No i co prawda to nie jest tak, że ja nigdy nie mówiłem, że nie będę pracować zdalnie, bo nigdy o tym nie myślałem, jak będę pracować. Nie wiedziałem w ogóle, że jest taka opcja, ale okazało, że się da i już jakoś tak zostało, tak? I to chyba było w 2005. No i od tego 2005 aż do dzisiaj pracuję zdalnie. Z małym tam przez 2 miesiące byłem tutaj na praktykach w Motorola w Krakowie i moja jedyna bytność w biurze. Przekonałem się, że to nie dla mnie i siedzę w domu od tamtej pory. Czasami na jakiś meetup wyjdę. To w sumie maks, nie? No więc ta praca zdalna się okazała jakimś tak, wyszła trochę przez przypadek, ale okazało się, że jest to bardzo fajna opcja. Też dzięki otwartości osób z JBossa, tam pewnie jakieś znaczenie pewnie miało to, że jednym z szefów, których nas do tego JBossa przyjmował, była taka osoba z Europy Wschodniej, więc też pewnie wiedziała, że nie jesteśmy tacy straszni i może warto dać nam szansę. No więc to jakoś w ten sposób zacząłem z pracą zdalną. I też ten JBoss jakoś nas nauczył, bo tam też pracowaliśmy razem z Tomkiem, który tutaj siedzi. Jakoś nas nauczył, co to jest open source. JBoss to jest firma, która się opiera na open source'ie. Wszystkie tam, całe oprogramowanie, które tworzy jest open source'owe. Została niedługo po tym, jak myśmy zaczęli tam pracować, wykupiona przez Red Hata. Tak ktoś się pytał o modele biznesowe open source'a. No więc chyba Red Hat to jest jedyna firma, która rzeczywiście na tym open source'ie zarabia. Tak to chyba nie ma innych firm. Przynajmniej nie kojarzę. A jedyna, której rzeczywiście się udało jakoś zmonetyzować te oprogramowanie open source, oni to robią przez subskrypcję. Wszystkie inne raczej zarabiają na tym, że mają jakieś dodatkowe komercyjne komponenty. A Red Hat jeszcze się trzyma jako właśnie ten jeden, który zarabia na samym open source. No ale w każdym razie, gdzieś tam w tym JBossie ten open source był, więc jakoś myśmy tak przesiąknęli trochę tą kulturą pisania otwartego kodu i takiej otwarcia na społeczność, powiedzmy. Myśmy tam nie mieli żadnej roboty bardzo takiej, powiedzmy, zaawansowanej. Byliśmy stażystami na początku, robiliśmy takie oprogramowanie wspomagające to, jak działa strona JBossa, czyli korzystaliśmy z tych komponentów, które JBoss tworzy, na przykład Hibernate, które pewnie wszyscy, może nie wszyscy, ale sporo was zna, czy sam JBoss Application Server. Korzystaliśmy z tego, żeby stworzyć aplikację webową, na której strona JBossa działała. No i jak z tym open source'em się zaczęło? No tak, myśmy z tego Hibernate'a korzystali. No i tak miałem taki pomysł, że fajnie by było, gdyby
te dane, jak coś się zapisuje w tabelce jakiejś, gdyby one nie ginęły, tylko gdzieś tam się zapisywały na boku, żeby była ta cała historia dostępna. No i tak powstał Enverse. Enverse to jest takie moje, było rozszerzenie do Hibernate'a, które umożliwiało, tam się dodawało parę adnotacji, jakaś tam magia się działa z tyłu. No i przy zapisie do bazy, oczywiście aktualna kopia się zapisywała w tabelce, a stare dane szły do takiej tabelki z audytem. No i to się działo samo, więc całkiem fajnie wyglądało. Można potem było sobie robić zapytania po tej historii. No i tak właśnie powstał ten projekt. Teraz tam on przyszedł do Hibernate'a. Już na szczęście się nie muszę nim zajmować. Ktoś inny to utrzymuje. No ale w ten sposób się zaczęło jakaś tam moja przygoda z open source'em. To oczywiście robiłem jakby w czasie tak zwanym prywatnym. Nie miało tutaj jakby, sam JBoss nie dawał mi, znaczy nie płacił mi za to, że ja tego Enversa pisałem, no ale dał jakiś ten taki bodziec, żeby się takimi rzeczami zająć. Dobra. Przy okazji, poza pisaniem open source'ów, zacząłem też jeździć na różne konferencje. Tutaj miałem taki krótki pomysł, żeby robić doktorat. On się skończył po pół roku, ale jedną z takich pozytywnych rzeczy doktoratu jest to, że oni tam zmuszają ludzi do tego, żeby jednak występowali na konferencjach. Więc to jest coś, co mi się wydawało, że ja w życiu nie będę tego robił, że miałbym z jakimiś ludźmi coś mówić, przecież to bym umarł na scenie. No ale tam ten mój profesor, którym się mną opiekował, niezbyt skutecznie, jak widać, zmusił mnie do tego, żeby na taką konferencję pojechać, bo mi załatwił, że mogę tam o swojej pracy magisterskiej opowiedzieć w Norwegii i miałem tam z jakiegoś grantu przelot, no to już tak głupio mi było powiedzieć, że już mi załatwił ten przelot, że ja nie chcę lecieć, bo nie mogę 15 minut powiedzieć, co tam napisałem. No więc poleciałem, jakoś to przeżyłem, na szczęście. No i okazało się, że to nie jest aż takie straszne. I zacząłem trochę tych prezentacji więcej robić, żeby też opowiadać o tych swoich open source'ach. Tutaj jakieś takie znalazłem losowe 2 zdjęcia. Tutaj na dole widać rzadkie zdjęcie, jak Kubarna Brdalik trzyma komuś mikrofon. To chyba jest na warszawskim Jagu. No. A po co te prezentacje? Bo ten open source, nawet jak jest bardzo fajny, to i tak na ogół potrzebuje jakiegoś marketingu. Tak może się wydawać, że jak napiszemy jakąś fajną technologię, to ona się obroni sama, nie? Ludzie przyjdą, zobaczą, super technologia, używamy i to się jakoś tak samo po świecie rozniesie. No i to czasami tak rzeczywiście jest na świecie, jeżeli to jest coś takiego super unikalnego, nowego, absolutnie przełomowego. Aczkolwiek na ogół nie są to aż tak przełomowe rzeczy, żeby tak zupełnie same się przebiły. Więc jakiegoś marketingu takie open source'y też wymagają. Więc trzeba jakoś, poza tym, że będziemy pisać jakąś tam swoją bibliotekę fajną, mam jakiś fajny pomysł na coś, jakieś nowe podejście czy coś takiego, no to też wydaje mi się, że warto o tym poopowiadać ludziom, żeby ludzi uświadomić, jakoś ich wyedukować może, że to rzeczywiście jest takie fajne. No i być może ludzie się z tym zgodzą i rzeczywiście zaczną tego używać, albo się nie zgodzą, powiedzą, że to jest beznadziejne, w ten sposób, że mimo jakiegoś naszego wysiłku nadal nikt tego nie używa, no to może trzeba się zająć czymś innym. No i to wkleiłem jakieś takie 3, mam taki spis i tam prezentacje, które dawałem. Te prezentacje też warto powtarzać. Nie wiem, o tym Enversie to opowiadałem tam o 5 czy 6 razy na konferencjach. Też czy tam jest o STTP, na przykład taki mój inny projekt open source'owy. Też by się wydawało, że no te prezentacje są na ogół nagrywane, zwłaszcza teraz, i potem można sobie je oglądać. Ale to na ogół jest tak, że tych prezentacji nagranych to nikt nie ogląda albo ogląda bardzo mało osób. Więc zdecydowanie warto prezentację, jeżeli już mamy jakąś prezentację zrobioną i dopracowaną, to wydaje mi się, że warto ją zgłaszać na różnego rodzaju wydarzenia i opowiadać parę razy.
znaczy jakby nie ma takiego wymogu, żeby na każdą konferencję, na każdy meetup robić jakiś oryginalny content. Zawsze będą ludzie zainteresowani tym, co na jakiś temat mamy do powiedzenia, którzy jeszcze nie słyszeli jakichś tam poprzednich naszych wystąpień. No więc tak, co ja mogę tylko zachęcić, żeby spróbować swoich sił w takich wystąpieniach publicznych. No to oczywiście coś może pójść nie tak, prawda? No możemy wyjść na scenie i może nas zmrozić, albo możemy zacząć jakieś dziwne dźwięki wydawać, czy coś. No nie wiem, coś tam może pójść nie tak, ale generalnie jak już sobie to parę razy przećwiczymy, takie mówienie do ludzi, możemy pójść albo na przykład w firmie sobie zrobić jakiś taki dry run, albo pójść na jakiś lokalny meetup, zanim pójdziemy na konferencję. Więc jest parę takich kroków, które możemy zrobić, zanim wyjdziemy przez jakąś taką naprawdę szeroką publiczność, żeby się dobrze do tego przygotować. Staram się nie zabić to ten kabel. A jeszcze to, co trzeba pamiętać, to już też Tomek mówił przy open source'ach, no, że takie przygotowanie prezentacji, czy generalnie jeżdżenie na konferencję, no to na to też będziemy musieli poświęcić swój prywatny czas. Na ogół to jest tak, że taka konferencja, jak gdzieś nas przyjmą, to dają nam bilet wstępu, że możemy sobie pójść na inne prezentacje, które są na tej konferencji. No ale nie dość, że musimy właśnie przygotować się w swoim własnym czasie, no to jeszcze musimy zapłacić za przelot i zakwaterowanie. Więc na jakieś takie ofiary trzeba być gotowym, no ale można sobie gdzieś w jakieś fajne miejsce pojechać, jeszcze na jakąś konferencję pójść, więc nie jest to taki chyba zły układ. Wracając trochę do open source'ów, warto też pamiętać, że większość projektów się nie uda. Tutaj jest takich parę bardzo fajnych projektów, moim zdaniem, które jeszcze świat kiedyś odkryje, ale które się jeszcze nie przebiły. No może nie wszystkie. Na górze jest taki conference portal, to myśmy kiedyś napisali, była taka moda, że były konferencje, bo taka jest konferencja w Warszawie Konfitura, że co roku była nowa aplikacja do obsługi tej konferencji. No i był taki rok, że myśmy napisali taki portal konferencyjny w skali. On miał taki fajny feature, że się zgłaszało swoje preferencje, kto jakie prezentacje chce oglądać. I on potem generował na podstawie tych preferencji ludzi, generował rozkład, czyli ten schedule konferencyjny z minimalną liczbą konfliktów. Tak, że jak tam są 3 ścieżki, żeby nie było tak, że 2 prezentacje, na które chcemy pójść, są akurat w tym samym czasie. No jest to bardzo był fajny i to na jedną konferencję zadziałało, ale jakoś nikt potem już nie chciał tego używać. Veripax też bardzo fajny projekt, jeszcze świat go nie odkrył. Trochę podobne do ArchUnita, ale oczywiście lepsze. No tylko też nikt nie chciał używać. No ale cóż, zdarza się, więc trzeba być na to gotowy. Dobra. Kolejną taką rzeczą, którą mi się wydawało, że nigdy nie będę tego robił, ale potem jednak się okazało, że robię, to jest zacząć prowadzić własny biznes. Myśmy pracowali w tym JBoss'ie, potem pracowaliśmy w innej firmie, no a potem się taka okazja trafiła. Były takie programy dofinansowań u innych, trzeba było napisać taki wniosek, gdzie tam się opisuje, jaki się tworzy portal i się dostaje pieniądze i potem można ten portal pisać, tam jakiś tam projekt, nie? No i nam się wydawało, że w sumie chyba damy radę coś takiego zrobić. Napisaliśmy ten wniosek, dostaliśmy ku własnemu zdziwieniu to dofinansowanie, no niestety już nie było wyjścia, trzeba było tę firmę zacząć. No więc znowu trochę taki przypadek, że tą firmę żeśmy zaczęli. W sumie wyszło bardzo dobrze, ale no też jest to coś, co mi się wydawało, że raczej nie jestem typem biznesmena, a raczej taki bardziej akademik niż biznesmen, ale akademik też słaby, bo z tym doktoratem nie wyszło. No więc jednak poszedłem w ten biznes, jak widać. Tutaj na pewno duże znaczenie ma to, że nie zaczynałem tego sam, tylko miałem jeszcze 3 kolegów do spółki i tam się bardzo dobrze podzieliliśmy obowiązkami. To na pewno pomaga, żeby mieć jakieś dobre towarzystwo właśnie, gdzie się taki biznes zaczyna. No i z tym biznesem to było tak, że
myśmy stworzyli ten system, on się nazywał Circular, to był taki system do zarządzania dokumentami. Można było sobie dokumenty przekazywać, przypisywać. Świetny system, miał bardzo ładne testy, ładną architekturę. Nie miał użytkowników niestety, więc nie wyszedł najlepiej. Tak. Nie, no nie było, no bo były testy, nie? Jak są, skąd jakieś bugi. No więc z tymi startupami jest tak ciężko. Potem jeszcze mieliśmy 2 inne podejścia do startupów. Też bardzo fajne. Na przykład CodeBrack to był taki tool do code review, gdzie można było, tam miał parę fajnych feature'ów, ale na przykład można było, poza tym, że można było komuś powiedzieć, że jest źle, to można było też taki pozytywny aspekt dostrzec w jakimś kodzie i powiedzieć, że ten fragment kodu jest fajny, takie serduszko mu dać. No też jakoś się nie przejęło. Inny jeszcze projekt do monitorowania stron. No były takie różne pomysły na startupy, ale znaleźliśmy naszą niszę w końcu. I tą niszą są stworzenie oprogramowania dla klientów. W tej niszy jesteśmy do dzisiaj, już od 13 lat. Wyspecjalizowaliśmy się w paru technologiach, przede wszystkim w skali, ale też w Kafce. Mamy teraz, robimy dział Javowy, mamy dział frontendowy, którzy tam w TypeScriptie sobie piszą i są zadowoleni. Mamy dział ML-owy, DevOpsowy, więc to nam idzie dużo lepiej niż te startupy. No i no, tą niszę swoją po prostu trzeba znaleźć. Tak? No i co tutaj dużo mówić. Dobra. Wracamy teraz na chwilę, bo teraz trochę idziemy chronologicznie. Wracamy znowu do tych rzeczy, do open source'ów i do tych rzeczy, które się wydaje, że się nigdy się nie zrobi, ale jednak się potem robi. No więc tak jak się do open source swoje pisze, to też się tak wydaje, że no teraz będziemy rozwiązać taki jakiś nowy problem, którego jeszcze nigdy nikt nie rozwiązał i to będzie takie przełomowe. No przecież nie będziemy kolejny raz pisać serwera HTTP, prawda? No bo to bez sensu, bo ile już ich powstało. Ja też tak myślałem, że już jest dużo serwerów HTTP i już naprawdę nie jest potrzebny kolejny, ale okazało się, że jednak jest potrzebny kolejny, bo inne są złe i mój będzie lepszy. No i taki serwer rzeczywiście powstał, się nazywa Tapir. I nawet ludzie używają. O dziwo, on jest w skali, jakby ktoś jeszcze nie znał, to zapraszam. Mamy fajne koszulki. Jak ktoś nie pisze w skali, to zawsze może koszulkę. Więc czasami, jeżeli chodzi o pisanie tych open source'ów, to nie muszą być tam takie problemy jakieś zupełnie nowe, czy jakieś oprogramowanie, które rozwiązuje w jakiejś nowej niszy. Czasami jest tak, że trzeba jakiś stary problem na nowo rozwiązać. Tak? No to Apple jest tutaj ekspertem, oni robią reinvent zawsze tych samych rzeczy w kółko. No i to działa im dobrze, nie? No to może tak samo z serwerami. Zostawiamy na chwilę open source'y. Inną taką rzeczą, którą też mi się wydawało, że nigdy nie będę robił, bo ja chcę pisać kod, to jest pisanie prozą. Zawsze lekcje polskiego to się starałem jakoś przeżyć, gdzieś tam się schować, żeby jak najszybciej się skończyły, ale na szczęście nasza pani profesor od polskiego wiedziała lepiej i nas zmuszała, żeby pisać i redagować te swoje teksty. No i muszę się z nią zgodzić, że rzeczywiście pisanie jest bardzo ważną sztuką i umiejętnością, którą warto rozwijać. Tu jest jeden z moich pierwszych blogów, to jest 2007. On traktuje o tym, o czym innym, o tym jak ogonki dobrze zaimplementować tak, żeby się zapisywały dobrze w MySQL-u i dobrze pokazywały na stronie i jeszcze dobrze przez Hibernate'a przechodziły. To bardzo długo był jeden z najpopularniejszych blogów, znaczy tych postów na moim blogu. Tam naprawdę zaskakująco dużo osób wchodziło. Teraz patrzyłem, już mniej osób wchodzi, już może mniej osób korzysta z JBossa, a może już w końcu to ogarnęli. Ciężko powiedzieć. No a właśnie czasami takie zupełnie błahe tematy by się wydawało, nie? No, że to już powinno, ile jest materiałów o tych UTF-ie 8. Nawet w 2007 już sporo było, myślę, o UTF-ie 8 w sieci. No ale i tak trzeba było jakiś tam research zrobić i jak się coś takiego spisze, okazuje się, że to jest potem całkiem popularne, że dużo osób też ma taki problem. Więc że warto być może
warto być może pisać. No i to pisanie się pojawia teraz w wielu miejscach, zwłaszcza jak pracujemy zdalnie, to ono się pojawia w wielu kontekstach. Często ta nasza współpraca jest teraz oparta na tekście, na komunikacji asynchronicznej. Musimy coś komuś opisać, zostawić wiadomość, czy napisać jakiś może komentarz w kodzie, który coś wyjaśnia, jak coś działa. Może napisać dokumentację. No tak nikt tej dokumentacji nie lubi pisać, ale potem idziemy do nowego projektu i pierwsze co się pytamy, gdzie jest dokumentacja, nie? Żeby ją przeczytać. Więc to pisanie dokumentacji też jest ważne. I to nie są tak naprawdę takie... To wszystko ma jakiś tam wspólny mianownik, żeby pisać jasno, żeby pisać w miarę zwięźle i żeby umieć przekazać te swoje myśli. No i tutaj jakby to pisanie też trochę mnie wciągnęło. A propos pisania zwięzłego, tutaj różne mi się zdarzają, mimo że już tych blogów napisałem na stronie, mam 160 napisanych blogów, to nie zawsze mi to dobrze wychodzi. Czy na przykład jest taki przykład, macie bloga, który ma 40 minut, żeby go przeczytać, to akurat jeżeli chodzi o zwięzłość, to trochę poległem. Nie wiem, czy ktoś się przez to przebił wszystko, oprócz mnie i drugiej osoby, która... dzięki. No to 2 osoby, no 3, bo jeszcze jedna osoba sprawdzała pewnie, czy po angielsku jest na pewno. No więc to trzeba się tego uczyć i to mimo praktyki, jak widać, no ja się tak naprawdę nigdy nie uczyłem, żeby jakiś taki kurs pisania, to nic takiego nie przechodziłem, może powinienem właśnie. No ale to pisanie się przydaje właśnie czy do dokumentacji, czy do blogów. Warto myślę, na co zwrócić uwagę. Jest to też dobra motywacja, żeby zrobić taki naprawdę porządny research. Jak już mamy jakiś temat, który wydaje nam się, że dobrze rozumiemy, no to możemy tak się zastanowić, czy bylibyśmy gotowi opisać to na blogu, nie? Tak, żeby tak publicznie z tym naszą wiedzą wyjść. No i potem czasami się okazuje, tutaj jeszcze nie jestem tego pewien, to może warto się jeszcze doresearchować. Potem się okazuje, że no to jednak w czymś się myliliśmy. Więc przynajmniej dla mnie to jest taki motywator, że jak już coś mam publicznie napisać, no to już wolę być tego pewnym, nie? Żeby potem nie wyszło, że jednak gdzieś czegoś nie doczytałem. No ale nawet jak się okazuje, czasami się okazuje, że czegoś nie doczytałem i nic strasznego się wtedy nie dzieje. Najgorsze chyba, co się może stać, no przy wystąpieniach publicznych to myślę, że są gorsze rzeczy, które mogą się stać. Przy takim blogu, no to co najwyżej coś opublikujemy, ktoś nam napisze, że nie mamy racji w internecie, my powiemy OK, dzięki, można wtedy się poprawić, można z nim dyskutować, no ale w najgorszym przypadku czegoś się nauczymy, prawda? Więc też mi się wydaje, że nie jest to nic takiego strasznego, żeby miało nas zatrzymać przed spróbowaniem napisania takiego bloga czy artykułu. Dobra, no już tak na koniec, żeby podsumować. No myślę, że takie właśnie te 3 rzeczy, czyli te open source z jednej strony, wystąpienia publiczne z drugiej i pisanie, to są takie 3 rzeczy, które warto rozważyć. Może one nie są oczywiste dla osoby takiej technicznej, która się zajmuje programowaniem, ale są to ważne umiejętności. No pisanie właśnie w tej komunikacji, czy to na Slacku, czy w mailu, jak chcemy coś komuś wytłumaczyć, fajnie jest umieć to coś dobrze i jasno wytłumaczyć, bez wchodzenia w zbędne szczegóły, tak żeby nie pisać maila, którego się potem 40 minut czyta. Jak coś researchujemy, chcemy jakiś temat opracować do naszego projektu, być może jeżeli my musieliśmy spędzić nad tym 1 dzień, żeby znaleźć odpowiedź na jakieś pytanie, jak coś zrobić, bardzo możliwe, że inni też będą tego szukać. Może warto to opisać na blogu i tak jak my korzystamy z jakiegoś tam Stack Overflowa czy blogów, ktoś potem skorzysta z naszego. No i te open source, to już tutaj Tomek dużo mówił. Jeżeli mamy jakiś pomysł, coś nam się wydaje, że fajnie by było, gdyby, możemy spróbować sobie to zakodować, czy to dla przyjemności, czy nie dla przyjemności. Można sobie to opublikować na GitHubie. Może to być dobry materiał właśnie na jakąś prezentację na konferencji. Być może nas przyjmą. Jak nas przyjmą, no to wtedy mamy dobrą wymówkę, żeby na jakąś wycieczkę sobie pojechać. Może tam ktoś nam
ktoś to obejrzy, ktoś będzie miał jakiś pomysł, będzie chciał się włączyć do projektu, więc nigdy nie wiadomo, gdzie nas to zaprowadzi. No tylko tak, trzeba się przygotować, że to wszystko trochę nam tego czasu pozapracowego zajmie. Dobra, i to tyle. Na koniec chciałem was zaprosić na konferencję taką robimy, konferencję o skali, o programowaniu funkcyjnym wczesną wiosną w Warszawie, więc zapraszam. Albo gdyby ktoś chciał się skali poduczyć u nas w firmie, to też zapraszamy. I co? Na Twitterze jestem cały czas, z Twittera się nigdzie nie wybieram, dopóki nie padnie, ale na Mastodonie też sobie założyłem konto jakiś czas temu na wszelki wypadek. Zawsze warto mieć jakiś backup, więc jakby co, to zapraszam na te dwa miejsca. Na stronie naszej firmowej jest bardzo fajny nasz blog techniczny. Tam możecie zobaczyć nasze próby, jak my próbujemy pisać artykuły. No i chyba tyle.